Cześć kochani, dzisiejszy odcinek mamy o półkach. A zatem mamy coś z zupełnie innej półki. regały Kubrick Regular. To Podstawowa linia Kubricka, najlepsza jakość w bardzo niskiej cenie. jeżeli potrzebujecie kupić do swojego warsztatu, spiżarni, a nawet domu regały w dobrej cenie, to na pewno to jest dla Was oferta. Dokładnie tak. Porównaliśmy konkurencję, zrobiliśmy świetny produkt w świetnej cenie. Wszystkie szczegóły przedstawimy w odcinku, spinanie, rozłączanie. Bartek, krótko mówiąc, nowe regały, mały, duży, w kubrickowej cenie, w kubrickowej jakości. Zapraszamy na odcinek. Drodzy Państwo, teraz pokażemy Wam, co kryje się w tych niepozornych paczkach. Dwóch. Dwóch paczkach o różnych rozmiarach. Dla porządku mamy dwa rozmiary regałów, czyli wielkości półki. 60 cm na 30 cm i mamy 4 półki. Cztery półki. Oraz większe. Wymiar 74 na 32 i półek jest 5. Słuchaj, pięknie przeszedłeś test okulistyczny. Przyszło Bo to doskonale. są duże, To są Sprzedane. duża czcionka. Duża czcionka. Sprzedamy. Dobra, ale teraz jeszcze zróbmy jedną rzecz. Tak. Tutaj, popatrzcie. Wymiary podstawowe Wam podaliśmy. Jeszcze jeśli chodzi o wysokość. Tu mamy 134 cm. Czyli wysokość takiego prawie że nastolatka. Prawie że nastolatka. A tutaj mamy wysokość, słuchajcie, 175, czyli dorosły mężczyzna średniego wzrostu. Dokładnie tak. Słuchajcie, dwa rozmiary regałów, absolutny taki standard na każdym rynku, gdybyśmy poszli przez różne kontynenty, takie dwa rozmiary w tej kategorii regałów plastikowych są konieczne. I teraz tak, w tym wypadku mówimy oczywiście o bezkonkurencyjnej cenie. Kubrick do tego się w bardzo fajny sposób konkurencyjny odniesie. Mamy paczuszkę, więc Piotrze, czyń honory, tutaj daję Ci skalpel i może to Rozetniemy. rozetniemy. Tutaj sugerujemy boczek, delikatnie. Powtarzamy. Warsztat, oczywiście do rozsądnych zastosowań, nie pod jakieś bloki stalowe, ale takie typowe. Spiżarnie, piwnice, Garaże, wszelkiego rodzaju zaplecza. Nawet widzimy wykorzystanie tego typu regałów popularnych, estetycznych w przestrzeniach biurowych. Generalnie to jest coś, co możemy zmontować w przeciągu około 5 minut, taki jeden regał, maksymalnie, także to jest bardzo szybki montaż i jest to też bardzo mobilne, bo to jest bardzo lekkie, można to szybko przenieść. w inne Przejdźmy do miejsce. etykiety tej pierwszej strony. Widzimy, że tutaj wykorzystujemy 100% recyklingu, więc to jest materiał recyklingowy, ale odpowiednio dobrany o odpowiednich parametrach, jeśli chodzi o wytrzymałość. Pokazujemy, że nie potrzeba narzędzi, to jest Żadnych prawda, natomiast są pewne wyjątki, jeśli chodzi o montaż do ściany, ewentualnie w sytuacji, kiedy ktoś by chciał sobie pomóc, może skorzystać z młotka gumowego, nawet Zwykły gumowy moteczek. nie tak potężnego. Następnie mówimy o ładowności w przypadku mniejszego regału, jak i większego na półkę 25 kg, czyli przy małym regale jest to 100 kg, bo 4 półki. A tu będzie 125. Jednocześnie powiemy Wam, że tutaj jest duży zapas. W tym momencie prowadzimy certyfikację na określone rynki i wiemy, że te nasze regały na tle konkurencji licznej, która to nie jest nowość na rynku, są zdecydowanie optymistyczne, jeśli chodzi o wytrzymałość. Pokazujemy również, że jest to do zastosowania wewnętrznego. Wewnątrz budynku, tak. Czyli to raczej rzeczy, które jeśli te regały przebywałyby przy dużym mrozie, obecnie nie mamy zimy takiej surowej, to jednak to nie jest miejsce właściwe. Czyli te pomieszczenia, o których wspomnieliśmy, garaż, warsztat, Piotrze, spiżarnia. jest też druga strona konieczna, mianowicie tutaj w różnych językach najbardziej popularnych dajemy szczegółowe instrukcje mówiące o tym, że oczywiście trzeba przeczytać instrukcje, że trzeba to wszystko sensownie zmontować, że to wszystko musi być obciążone, popatrzcie, w kształcie raczej piramidy, czyli ciężkie rzeczy na dół, Na dół, a te nie na najlżejsze górę, do góry, tak. że na równej powierzchni, że oczywiście Nie wspinamy się. nie wspinamy się, ale najważniejsza historia jest taka, o czym tutaj pokażemy, że mamy poza samymi półkami, rurkami, nóżkami też akcesoria i o tym będzie za chwileczkę. Myślę, że to jest moment, żebyśmy, Piotrek, zmontowali obydwa regały. Okej, zacznijmy od tego mniejszego. Mamy
mamy takie Dwa łączniki. takie dubeltówki tutaj, piękne okulary. To są sytuacje, kiedy tych regałów jest więcej, możemy te regały ze sobą łączyć, po to, żeby one nam stały dokładnie w takiej linii, żeby też ta cała konstrukcja była stabilna. Mamy taki łącznik. I teraz Dwa uchwyty do stabilizacji do ściany. do ściany. Bardzo ważne. Możemy powiedzieć, że przy tak znacznym obciążeniu, jeśli ktoś potraktuje naprawdę i ma potrzebę tych 100 kg, 125, to jest rzecz nieodzowna. I na temat tych łączników w instrukcji jest bardzo dużo, to znaczy, że trzeba dobrać odpowiednie wkręty, kołki montażowe, odpowiednią ich długość, zbadać, czy ściana, do której to montujemy, jest stabilna. W przypadku 100 kg małych dzieci to już nie są żarty. To jest opisane w instrukcji. Generalnie zalecamy po prostu zwykły, zdrowy rozsądek. Dokładnie. Następnie pod kolejną warstwą mamy tutaj 6. 6. Słuchajcie, tak jest to skonstruowane, bo na 4 półki przypada 12 takich rurek, które stanowią ten cały dystans konstrukcyjny. Teraz podnoszę trzecią półkę i znowu mam... Ten sam komplet mamy. Też mam 6. Też mam 6. Czyli 12 w sumie. Dokładnie tak. Budujemy regał. Oczywiście nie jest to skomplikowana sytuacja, ale zacznijmy klasycznie od fundamentów. Może się zdarzyć, że jeśli chcemy połączyć regały ze sobą, 2 sztuki, to na odpowiednim etapie, albo niżej, albo przynajmniej wyżej, tutaj, tak. dajemy sobie tą dubeltówkę, tak? Dajemy sobie tą dubeltówkę. To musicie zobaczyć, jak jest z waszą, nie wiem, równością podłogi, poziomem i tak dalej. Można to zadecydować, czy tutaj będzie optymalnie, czy będzie niżej, czy będzie po jednej stronie. Dajemy w każdym razie taką możliwość. To jest ten mały regał, który i tak ma 134 cm. Natomiast na przyspieszeniu pokażemy Wam duży i ten przymocujemy do ściany. Teraz widzicie różnicę w rozmiarze, w pojemności. Ja jeszcze je dołożę do siebie, także ten wystaje. Półki są na tej samej wysokości, natomiast no, różnica 30 cm versus 32, tak? Głębokości 30 Tak. versus 32 32. i 134 versus 175 cm ta półka. Popatrzcie. O, cyk. Mamy dwie obejmy, takie omegi fajne. Popatrzcie, one są rozciągliwe. Zakładamy sobie je. Oczywiście w zależności od podłoża dobieramy właściwą historię. Tu mamy wygodnie, prosto, dlatego że wystarczą wkręty do drewna, wkrętareczka i bez większych ceregieli. Warto zadbać, aby ta omega tutaj, popatrzcie, nie była tak rozchylona, tylko żeby dociskała tą rurkę. Wtedy wyeliminujemy luzy. Nie przesadzamy, oczywiście. Staramy się to zrobić prosto, może się komuś uda lepiej. Regał stoi jak wryty. Oczywiście dalej nie możemy na niego się wspinać. Musimy pilnować oczywiście młodszych użytkowników, żeby tego nie robili. Popatrzcie, mamy taki zestaw naszych organizerów w systemie One. Kubuś Szczelmi. Piękne czerwone kubriczki, tak? I co? Wyjdą? To nieprzypadkowo wejdą, Bartuś, tak bym powiedział. zobaczcie. Chodzą. Największy system i wszedł. Około 10 kg samych w organizerach, plus rozsądna zawartość. Pamiętamy o 25 plus. Łącznie. Spokojnie. A
Mówimy teraz o rozmiarach, tak? Czyli rozmiar od 58,5 idealnie się wpasowuje w ten większy regał. Prime 53 cm. 53 cm dajemy. Tak. Piotruś, I mamy system Pro. Pro Oj. 45. No to wiadomo, jeszcze idzie od góry, także tutaj nie ma żadnych ograniczeń. System Pro możemy na każdym poziomie zamontować. Tutaj dla pokazu Nawet nam zrobiliśmy wyszło to. regulaminowo. Ale dlatego- teraz zobaczcie, co fajnego, najfajniejszego. System One. I najcięższa skrzynia, tak? Czyli Grzegorzu, szuflady. ja mówię, że nam wyszło regulaminowo zgodnie z instrukcją. Mamy piramidę. Największe, najcięższe na dole. Aby nie finansowo, Bartek. Dokładnie. Bartolini. I teraz popatrzcie, super temat. Super, super, super. Dopełnienie naszego warsztatu, naszego pegboarda, naszych stołów, naszych skrzyń. System mały, średni, duży, szuflady. Na każdym etapie możemy sobie coś wysunąć, coś wsunąć, możemy coś pobrać i tak dalej. Zarąbiste. I zobaczcie, że to jest naprawdę sztywne. Oczywiście przy zachowaniu rozsądku i bezpieczeństwa użytkowania, bo to nie są regały stalowe, ale z powodzeniem, przy ostrożności mogą posłużyć do takiej historii. Myślę, że każdy w tej konfiguracji, gdzie obciążenie jest po bokach, spokojnie 30 kg, może nawet 35 wytrzyma, więc taka szuflada może być w pełni Załadowana, dlatego że po prostu ciężar się rozkłada na całą półkę. Tak. Nie jest punktowy. organizery, myślę, że bez problemu Prime i tak dalej, więc mamy produkt, który jest niedrogi, bardzo funkcjonalny do naszego warsztatu. I Hit co? cenowy. Nie każdy chce wykonać sobie regały z OSB, nie każdy ma stalowe regały, a tutaj może tak naprawdę mieć Słuchajcie, samemu. Sami widzieliście, myśmy to robili we dwójkę i to były chyba 3 minuty roboty tak naprawdę. Samemu można to zrobić Jest to może ba- nawet w 4 minuty. Słuchajcie, jest, Wiecie to, co? jest to banalnie Zróbmy proste. jeszcze, a normalnie można te regały połączyć ze sobą, nie będziemy tego robić, bo musielibyśmy to rozbierać, ale spróbujmy jeszcze system Pro na tym uruchomić, co? Kochani, kubrik, regular, regał Tak, w połączeniu z półeczki. systemem. dla Was w dobrej cenie. Zobaczcie, z fajną funkcjonalnością możecie swoje ukochane kubriki montować na tych regałach. Ale również całą resztę, co macie w swoim domu, garażu. A, Normalnie. czyli kubriki. I powidła. Dobra, kochani, tyle. Dzięki.